Oficjalna informacja była taka, że pan major urodził się Serbem. I mnie dużo ubiło. Majorze. Dobra. Wczoraj się ośmieszyliśmy kupną sklepową rakiją i proponuję to zmienić. Tam jest... nie wiem co tam na tym płynie. Podniecony. Nie no, fajny klimat. No tak. To jest wino. Nie. Nie? Rakia. Rakia. A to jest śliwa? Czy... jabłko? Dunia. Dunia. Dunia? Nie wiem czy to nie jest... Pigwa. 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 O kurde, to mysz to. Tutaj nie ma żadnych. Second distillation. Okej. To jest destylarnia prawdziwa, z prawdziwego zdarzenia. Zjawił się pan sprzedawca, który nie mówi za bardzo po angielsku i na razie jeszcze się nie dogadaliśmy co do ceny, ale zaraz chłopaki będą testowali, co jest, no, więc będą chłopaki testowali to, co jest do kupienia tutaj i będziemy podejmowali decyzję. I będziemy za chwilę sprawdzać, czy faktycznie te dyplomy nie wiszą tutaj przez przypadek. Brandy na przykład jest tutaj. Nie ma. Powiem wam, że jest bardzo mocna. Jest bardzo intensywna w smaku i bardzo czuć alkohol. Ale schłodzona w ten sposób po prostu smakuje jak marzenie. Ja uważam, że Dunia. Bo to jest morela. Pokaż morele. To bierzemy dwie butelki Duni i jedną morelę. 7 year old. Śliwa. Śliwa. Zaklekołacza. Jest godzina pierwsza. Wstaliśmy o 8 i zrobiliśmy właśnie rakia tasting, w którym ja się czuję jak wczoraj wieczorem znowu. Podaj mi tutaj gdzieś. Kurde, ja mam taki straszny problem z tymi mocnymi alkoholami, że one świetnie smakują, ale ja po prostu momentalnie robię się pijany. Żadnego typu człowieka tak bardzo nie uwielbiam jak kurde pasjonatów i takich freaków, nie? Bo to już trzeba być naprawdę freakiem, żeby stworzyć takie imperium rakiiczne. Dogadałeś się, to by kosztowało? Nie, i tam musisz pogardłować trochę, koleżanko. Ja przed chwilą pochwaliłem tą śliwowicę leżakowaną w beczkach i okazało się, że jest jeszcze jedna, która jest starsza. To 12-letnia jest. No jak? Zobaczyć? Majorze. Zaraz Sebek wam pokaże, jak się wydaje 150 zł na butelkę alkoholu. Ja nie wiem, ja myślałem, kurde, ja bym jeszcze wziął chyba flaszkę takiej, wiesz? I tam. Ona jest taka... Jest najpierw taki tunel z alkoholu, przez który się przechodzi. A na końcu tego tunelu jest tunel jest pokryty drewnem. A na końcu tego tunelu jest takie wspomnienie o tej najlepszej śliwie, która rosła na środku pola i wszyscy sobie robili z nią zdjęcia o zachodzie słońca. Ładnie powiedziałem? This is very good. Ja widziałem tylko po waszych minach, że jest fajnie. Akcja jest taka, że kupiliśmy 5 butelek dynksu. Mamy morelę, mamy pigwę, mamy śliwę i mamy śliwę z miodem. Mamy też taki dynks leżakowany, nie wiem ile tam, 7 czy 10 lat. To jest Za taką fajną butelkę dynksu leżakowanego w drewnie płaci się 100 na polskie.
Pytaliście o ceny, to takich na ważnych momentach będziemy, a za te takie klasyczki to jest po około 70 zł. Pamiętacie, jak alkohol ocieka po szklankach, to znaczy, że jest bardzo mocny. Na testa. Zawirował świat 1000 barw, kochani. Właśnie skończyliśmy testować różne smaki rakii w miejscu, w którym tworzy się ten trunek. Ja ledwo stoję, Sebek nie próbuje wstać, zaraz będzie się rozliczał z panem. W następnej kolejności ja zostanę wrzucony do auta i mam nadzieję, że obudzę się w Kosowie. Ciao! Ktoś musiał tego spróbować. Sebek to zrobił dla drużyny. Bo jak byście wybrali te alkohole, co? No właśnie. Trzeba wszystkich spróbować. Najpierw... Palisz dych spodem. No nic, ja powiem tak, ja nie oceniam, bo Sebek stanął naprawdę na wysokości zadania i dla drużyny, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, Sebek spróbował każdej jednej możliwej szlifowicy, która tam powstała pod tym dachem i zrobił to też dla was. Także słuchajcie, ja to szanuję, to są wybory życiowe i naprawdę potężne poświęcenie. A teraz wsiadamy i jedziemy dalej. To by było Halb Syntheticus. A tail? To... to bym podejrzewał, że to jest całuwa człowiek. A to nie było bów. Nie będzie po niemiecku? Ty co? Na oleju z tyłu po niemiecku może będzie. To jest angielski, niemiecki, to jest... Tail synthetic. A to powiem ci, dobre podejście masz do tego. No idziemy szukać oleju. Nie mnie duszo ubiła. Serbem albo jesteś, albo się rodzisz, albo nim jesteś. Czy Sebek już głaszczy najbrudniejszego psa tam? Dobra, dolejemy na zimnym. Idziemy? Ogólnie to tak, no wbiłem taką miejscowość przed granicą zaraz do Kosowa, bo nawigacja strasznie agresywnie chciała, żebym jechał przez Czarnogórę, co no tam z kilku powodów nam nie siadło. No i potem się zmienię pewnie z Oscarełę, bo pan major jest świeżo po tym, Testowanie. po próbowaniu, po smakowaniu. A teraz stoimy w jakimś niezidentyfikowanym korku na środku gór. A i ta woda kosztowała 2 zł w sklepie. Ale czasami kosztuje 2,50, a czasami też złoty 50. I kolejna informacja, którą musicie wiedzieć, to że pan major dzisiaj jest najlepszym kiedykolwiek. A, jest Serbem też. Takie oficjalna informacja była taka, że pan major urodził się Serbem. Kiedyś to zrozumiecie.
Kochani, ja właśnie zostałem Serbem dzisiaj i niestety z łzami w oczach musieliśmy opuścić moją ukochaną Serbię i wjechaliśmy do Kosowa. Krzysiek właśnie kończy swój przejazd samochodowy, co oznacza, że udaje się na stację benzynową na zakup zimnego gazowanego. Za kółko wsiada Oski, czyli najbardziej odpowiedzialny z nas, a my będziemy sobie siedzieli i rozprawiali o rzeczach ważnych. O starej Jugosławii będziemy gadali. O tym, jak to kiedyś było w Jugosławii. Gdy mnie duszo ubiło. Majorze. Major i Pokemoni. Droga z Serbii do Prisztiny była dosyć męcząca. To wiecie, to jest trasa w górach, średniej jakości asfalt i tak dalej, więc pierwszy raz od bardzo dawna wjechaliśmy na dwupasmową drogę. Zostało nam jakieś 15 km. Zablokowaliśmy sobie już jakiś czas temu jedno Airbnb, ale zrzucili nam je. Ale w dosyć szybkim tempie udało się znaleźć kolejne. W dobrej cenie, jakieś nie wiem, 50-40 zł od osoby. Zauważyliśmy ciekawą rzecz, że jest bardzo dużo stacji benzynowych. Niektóre są takie dosyć ubogie, niektóre są mega high-endowe i wiecie, mikrocentry handlowe. Ale również jest bardzo dużo jakichś komisów, serwisów i tak dalej z alufelgami. Nie wiemy dokładnie, o co z tym chodzi, mam nadzieję, że się dowiemy. Ale to jedyna rzecz, którą daliśmy radę zauważyć teraz, jadąc w nocy. Dotarliśmy do stolicy Kosowa, Prisztiny. Jesteśmy na jakiejś mega centralnej ulicy. Jest trochę problem z netem, bo transfer kosztuje bardzo dużo. A musimy znaleźć miejscówkę, która ma tak uniwersalne słowo jak lobby. Pierwsze wrażenie Prisztyn jest zupełnie przeciwne do wyobrażeń, ponieważ wygląda to jak takiej średniej wielkości miasto, które jest lekko turystyczne. Mamy klucze do Airbnb, mamy instrukcje jak tam dotrzeć i idziemy. Jest na bogato za oknem. Nie urwali ci jeszcze jaja, czy jeszcze nie? Nie urwali, chyba nam nie urwał. Chociaż panowie na ulicy mają dość srogie miny. Nie będzie tutaj prawdopodobnie żartowania sobie z tematów religijnych, rodziny i tłuszczu zwierzęcego. A on nie podał nazwy tej stacji. Och Jezu. Kurwa! Nie będę duszą ubiła. Pierwsze wrażenie jest takie, jakbyśmy trafili z powrotem do Turcji. Co dla mnie osobiście nie jest za fajne, bo ja źle wspominam Turcję i znaczy Stambuł był super fajny, ale ogólnie te 2000 km z takimi różnymi instalacjami jak tutaj to nie wspominam za dobrze. No i też powrócił temat tego, że żaden z nas nie znalazł czasu, żeby poczytać chociaż trochę co tutaj się dzieje, więc na dziko próbujemy wykminić, dlaczego tak tutaj to wygląda, co tutaj się dzieje, kto na czym zarabia, kto na czym tutaj, nie wiem, kto się próbuje wzbogacić. A możemy tylko zgadywać, no. Ja bym chciał, żebyśmy jutro przy śniadaniu może poczytali kilka artykułów i tak, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Takie chorizo salcesonowe trochę.
1:00, my jemy śniadanie właśnie. Także mam nadzieję, że do 15:00 wyjdziemy z domu dzisiaj. No więc godzina 16, udało się wyjść z Hawiry. Zaliczyliśmy na razie z fryzjera, Łuki naprawdę rozbił bank, bo za 3 euro ma najpiękniejszą fryzurę, jaką widziałem u niego od dawna. Bo od jakiegoś czasu brał udział w konkursie, jak głupią grzywkę potrafię sobie zrobić. No i w związku z tym też, że rano trochę tam przeczytaliśmy, co tu się dzieje, no to okazuje się, że tak naprawdę wszyscy tutaj etnicznie no to są Albańczykami. No i tak badamy teren, no bo na razie to byliśmy w Serbii i w Bośni, to ludzie tacy byli bardziej w naszym klimacie jeszcze polskim, a tutaj już widać, że trochę jest egzotycznie. No i zobaczymy, na ile możemy sobie tu pozwolić z kręceniem i z wygłupianiem się. Okay, thank you very much. Much appreciated. Very professional. How much do we pay? 3. Stary, to było najlepsze cięcie włosów za 3 euro w moim życiu. Faleminderit, czyli dziękuję po albańsku. If you travel, you shouldn't have a girlfriend. Nah, if you travel a lot, because the girlfriend gonna pop. Poszliśmy oglądać bibliotekę tutaj i spotkaliśmy chłopaków właśnie, siedzimy sobie, gadamy. Co dużo więcej dodać, jest po prostu przyjacielska atmosfera. Uznawany za jeden z najbrzydszych budynków na świecie. Na różnych listach takich internetowych. Z lat 80. jest. Tyle wiem. Ale kurde, no naprawdę nakombinowali. Ta siatka jest mocna. Ale coś w tym jest, bo Biblioteka Narodowa w Mińsku to też przecież pamiętasz co było. Ale patrz, jakie niebo tam jest ładne i ptaki latają. Ty kamerujesz jakieś wstrętne mordę z Łodzi. Ten napis jest najbardziej znaną atrakcją turystyczną w tym mieście, przynajmniej jak się szuka. No niestety nie ma w ogóle za dużo rzeczy o tym mieście. Większość jest taka ciepło TripAdvisorowa i to jest zawsze na pierwszym miejscu. Dotarliśmy do miejsca dzisiejszej uczty. Uczta po albańsku to medze. Tak mi powiedział kolega w parku. I właśnie wbijamy, jest to restauracja, która nazywa się Liburnia. Krzysiek mi powiedział, że to jest kuchnia typowo lokalna. I no ja mam nadzieję, że będzie dużo mięsa. Dostaniemy shota raki i dostaniemy zimne piwko. To są moje oczekiwania na teraz. Mięso, piwko i kurczę, za dużo alkoholu. Mięso i frytki, o. O, jesteśmy w knajpie, którą większość osób polecało tutaj, jeśli chodzi o Kosowo, jeśli chodzi o tradycyjne jedzenie. Wystrój jest spoko. Co najważniejsze, od razu trafił nam się kelner, który naprawdę super mówi po polsku, bywa w Polsce często. Pan Szajbus. Ma na imię Szajba, ale w Polsce oczywiście mu zamienili go na Szajbusa. Zdaliśmy się już na niego, jeśli chodzi o zamówienie. On powiedział, że on będzie wiedział, co powinniśmy wziąć. I powiem szczerze, że ja na razie na koniec języka tylko spróbowałem, ale moim zdaniem będzie kozak, totalny kozak. Śledźcina? Jagnięcina. No dobra, to zaczynamy. Smacznego opcji. Dzięki bardzo. Dzieje się naprawdę na talerzach i wszystko jest przepyszne. Fajnie jest, no. Fajnie jest. Jedzenie bardzo dobre. Dzięki. Chciałbym oficjalnie oddać Krzyśkowi honor,
bo po 2 zwątpieniach, które miał w Maroko, jak chciałem zaprowadzić do knajpy, teraz naprawdę mi zaimponował i prawdopodobnie znalazł najlepszą knajpę, która tutaj jest w Prisztinie. Krzysiek, ten widelec jest na twoją cześć. Kosowo i Prisztina w szczególności to jest takie miejsce, w którym jest bardzo dużo wpływów różnych kultur. Ich jest szczególnie dużo nawet na tle reszty krajów bałkańskich, dlatego ciągle jest ten konflikt, czy Kosowo jest serbskie, czy nie. Widać to na przykład w tej szamie, którą teraz jemy. Tutaj jest cielęcina, to jest jagnięcina. Że z jednej strony są tutaj rodzaje mięsa, które są akceptowalne w krajach muzułmańskich, a jednocześnie jest dodany makaron, który jest jak jeden żywcem wyjęty z dań włoskich, bo kiedyś bardzo dawno temu tutaj sięgało wpływu Imperium Rzymskiego. A nawet przeczytałem, że jakiś niemiecki cesarz smaczał tutaj palce. Więc to jest naprawdę, tutaj jest kompletny młyn, jeżeli chodzi o kulturę i co widać w szamce. I od 99 tutaj jest polski KFOR też, polski żołnierze. Teraz są tak na 300 albo 400, nie wiem, ale przyjadali tutaj bardzo często. Mamy podziękowanie na naszą obsługę i napyszne To świetne jedzenie. Potwierdzam. Jesteśmy w troszeczkę za bardzo eleganckiej knajpie jak na nas i się bardzo wszyscy staramy nie powiedzieć czegoś za głośno lub nie powiedzieć czegoś zbyt głupiego.